Proszę ja was, turniej, mamy Breeza, czyli mamy tutaj grubiutko. Dobra, jak na razie Ryzę łapie zawodnika. Jak na razie Ryzę łapie zawodnika, łapie i drugiego zawodnika. Jak na razie 2-1 wynik. Statystyki się prezentują tak, ale Ryzę co tam łapie zawodnika jednego. Zobaczymy sobie, czy sobie poradzi, czy nie. Dobra, tutaj jakieś strzały poszły. Zobaczmy tutaj problemy. Jeden i drugi obijany. On chyba nie wie. Ale widział jeden i drugiego gracza. Ale Ryzę co dał? Ale Ryzę co tutaj dał? Zrobionego. Tutaj jakieś mamy granaty od Loczka. Będą rzucane, chyba smoke na CT poleciał właśnie, żeby tutaj się odciąć. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś smoka. To chyba tutaj na wyjście, tak powiem. Tutaj jest próba skanowania tego, oczywiście box, ale Loczek dobrze tutaj akurat nie spikował. Leci tutaj w tle, żeby się zabezpieczyć. Mamy tutaj przewagę smoków właśnie pod planta, ale zobaczymy, czy tutaj pójdzie skan od BMW, czy jednak poczeka, aż smoki oczywiście zejdą. Idzie dwóch od rampy, ale tutaj pięknie Sentino oczywiście skraca. Tego się Kapiszon nie spodziewał. No i mamy teraz sytuację, w której Loczek musi klaczować. Zobaczymy, jak on sobie tutaj go poradzi. Zobaczymy, wie na pewno, że jeden przeciwnik jest za sajtem. Ale oczywiście będzie miał tutaj ciężką próbę przejścia. Oczywiście w bombsite. Dobra, Nate tutaj nieudany. Oczywiście, ale tutaj wie dalej od jednym zawodniku. Odcina jego pozycję. Ale jak na razie tutaj bezpieczni nasi CT-kowie mają oczywiście pole do popisu, ale tutaj niefortunnie złapany jeden oczywiście zawodników CT, Sentino złapany przez Smoka. Dobrze, że to tutaj uratował nasz zawodnik BMW z Team Autoservice. Dobrze, że tutaj tą kierownicą wykręcił oczywiście i nie wpadł w rów oczywiście i nie przegrał tej rundy, która dla nich jest teraz ważną rundą, ponieważ dzięki temu BMW podniósł kałacha, a oczywiście Sentino zdobył troszkę tutaj pieniędzy, żeby zagrać sobie lepszą broń, oczywiście zagrać Kewa i nawet Defusa. Teraz mamy mleko na całej twarzy, niestety to oczywiście tutaj przeszkadza, zatrzymuje to, ale dobrze, pięknie tutaj BMW przez smoka próbuje znaleźć te fragi, takie laki można powiedzieć fragi, ale te fragi oczywiście robią tę rundę, robią to zaskoczenie. Każdy już teraz wie, gdzie on tutaj jest, nie wiem, czy on się było spodziewał pleców. Loczek, jednak refleks był, ale oczywiście dobre tutaj ustawienie dwóch zawodników sprawia, że nie ma oczywiście podjazdu tutaj Loczek jak na razie. Mają tu przewagę, tutaj Sentino podjeżdża, żeby oczywiście złapać go od tyłu na kosie. Chciał to zaryzykować i pytanie, czy to się zemści. Nie ma oczywiście troszkę, można powiedzieć, lepszej pozycji tutaj nasz terrorysta. Dobre są tu rzucane granaty przez naszych CT-ków, ale teraz zobaczmy, jest tutaj oczywiście inny plan na tę rundę. Jest tu oczywiście podwojenie AWP na tą rundę, no ale Loczek pięknie, nie ma w ogóle żadnej możliwości, nie ma w ogóle żadnego tutaj gadania. Oczywiście zawodnicy Terro się nie spodziewali takiego zagrania, a szczególnie, że nie spodziewają się dwóch snajperów na tej mapie. Teraz dobrze tutaj dorzucony Nate, oczywiście jeden i drugi, ale tylko jeden zadał obrażenia. Nie wiem, czy wie tutaj Ryzę, że jest na blisko jeden zawodnik, szybki łapie tutaj oczywiście Ryzę, czy poleci z drugim fragiem, robi to oczywiście szybki. Jednak faktycznie nikt tutaj zobowiązuje, jak już jednego pikuje, to oczywiście również nie będzie się bał, zaryzykuje, żeby to oczywiście piknąć drugiego. Teraz dobre oczywiście skany, nie wie, że od pleców goni go jeden zawodnik, chyba będzie kosa, no i mamy pierwszą kosę, oczywiście od strony tutaj od FC POG Teamu. No i jest to oczywiście pierwsza również kosa w turnieju, no i to wykorzystuje Team Terro, takie błędy trzeba wykorzystywać, takie zagrania trzeba wykorzystywać. No i teraz co chwilę inna w ogóle pozycja, teraz inna przybrana taktyka, ale oczywiście również trafna. Szybki palak i Nate wykańczają oczywiście tutaj z antyzombie. No i teraz sam Ryzę w klaczy, zobaczymy, czy może to coś zmieni. Ale nie, bo jednak tutaj dobrze podwojony ogień z lewej i prawej strony. Również oczywiście pierwszy bądzik, widzowie, pierwszy bądzik dla oczywiście zombiego, dla drużyny AR44 Esport. Oczywiście na czacie, no ale teraz zobaczmy, jak będzie po stronie Terro to zrobione. No próbuje tu Ryzę z Diglem to zrobić, ale teraz znowu dwie szybkie głowy za ciosem, bo dalej oczywiście nie połączy się jeden z naszych zawodników, Aleksantares teraz jednym fragiem, zobaczymy, czy się uda mu zdobyć drugiego, ale niestety Loczek się odwinął, dało mu się tutaj pokonać.
Zobaczmy, to jakaś podsadzka jest, tutaj ma dobrą pozycję, Loczek oczywiście i on tutaj to sprawdza. Pięknie Loczek zrobił, piękne 2 fragi, pewne fragi. No i zobaczmy teraz, Decrease łapie tutaj oczywiście jednego z zawodników, teraz Loczek znowu przed szansą, ma jest w klaczu, dobrze dorzucony tam Palak, ale niekoniecznie on te tutaj właśnie obrażenia zadaje, no ale teraz Loczek oczywiście pięknie na stojąco wyjaśnia Decrease'a. Dobra, no zobaczmy, teraz znowu Loczek pewnie podjeżdża po flashu, łapie jednego fraga. Zobaczy, czy oczywiście drugiego zawodnika zobaczył, wiedział, posłyszał, gdzie te strzały poszły i mamy oczywiście 5-0. Oczywiście obił Loczka do 55 HP. Tutaj można powiedzieć, że kurde, no można powiedzieć, że gra Kapiszon 3 na oczywiście na jednego, bo Loczek mu dorzuca Palaka. Zrobiony tutaj buścik oczywiście dla Kapiszona, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Tutaj w boost site jest zrobiony, ale teraz tutaj wymianka będzie. Zobaczymy, czy tutaj Loczek spuszuje. Tak, spuszuje na kosie, dobrze wyczuł moment i robi to na kosie. Loczek nie może tam szybki złapać, znaczy Decrease nie może złapać fraga na Loczku, ale teraz ładnie tutaj odpowiada głową. Tam jest plantowana paka. Zobaczmy, bo tutaj mało HP ma Kapiszon. Czy uda mu się to ugrać? Może to dobrze rozegrać tutaj Chris, jak na razie sprawdzi sobie tą prawą stronę, nie wie, tutaj jeszcze z lewej strony może być gracz. Tutaj oczywiście Kapiszon pewnie, można powiedzieć, na psychę. Ale zobaczmy, to sprawdza jednak tutaj oczywiście tego longa. Chyba nie wie tak naprawdę, gdzie tutaj może być Kapiszon. Ojojoj, tutaj problemy ma Kapiszon i pięknie to robi. Oczywiście Decrease, ale czy starczy czasu? Czy starczy czasu? Chyba nie starczy jednak na ugranie tej rundy i niestety oczywiście FC POK w takiej ważnej rundzie traci tą rundę. Piątkę, przepraszam, graną przez Kapiszona. Zobaczmy, czy tu będzie jakiś buścik. Jak na razie przy tej luce obydwoje zawodnicy się czają. Tutaj były dobre skany, ale niestety nietrafne. Kapiszon ładnie tutaj robi to, jeśli chodzi o... Pięknie szybki, kurde, tak tu szybko poszły te akcje, że nawet nie zdążyłem tego skleić, tego zdania. Pięknie to rozegrał w tym, można powiedzieć, buszu, w tym oczywiście tutaj zamieszaniu. Szybki, znalazł jednego fraga oczywiście po głowie i wziął się trochę tutaj Loczek w swoim Palaku. No i szybki to wykorzystuje. Łapie go oczywiście tutaj. Nie pozwala mu na to, żeby zaplanować pakę. No i teraz no Kapiszon. Ważna runda przed nim, jak na razie nie ma od niego dobrych fragów, nie ma od niego jakiejś tutaj właśnie próby wygrania klacza, ale może teraz z jednym fragiem, dobrze przeciągnięte full auto. Zobaczmy, dorzucony smoke oczywiście na planta, na odcięcie sobie na tej lewej strony, odrzucony od ręki, ale dobry ten smoke, jak na dobrą sprawę. Zobaczmy, jeszcze jakiś tutaj granat jest przyszykowany, jest palak chyba, jest tutaj oczywiście palaczek na bomb site rzucony, na miejscówkę oczywiście za elektrykiem. I zobaczmy, mało HP ma tutaj oczywiście i Kapiszon i dobrze robi to szybki, piękna odpowiedź tego gracza. Pytanie... Ojojoj, tu ma próbę dobrą na to, żeby szybki zdobyć fraga. No i właśnie przez tego smoka to robi. Dobrze to zagrał. Szybki. Pytanie, czy tutaj nie oberwie jeszcze jakimś nade'em. No i pięknie szybki po raz kolejny. Tutaj jest szybki na planta. Pytanie, czy to będzie asekuracja ze strony właśnie Chrisa i mamy. Dobrze asekurował tutaj. Oczywiście szybkiego Chris, ale prawie już była tam kosa. No i teraz zobaczmy. Tutaj oczywiście Kapiszon łapie szybkiego. Tam niestety nie udało mu się skryć. No i teraz przed szansą. Tutaj oczywiście Chris, ale niestety zawodzi w tej sytuacji. Nie spodziewał się, że tak na wrotkach Kapiszon wleci w tą pozycję. Przed nim sytuacja podbramkowa, ale 16 HP ma Loczek, także może to zrobić Chris. Pytanie, czy on tutaj poleci z tym full autem w dobrą stronę, czy w ogóle jakiś pocisk trafi Loczka. Jak na razie czasu jeszcze trochę ma. Tutaj oczywiście fejkowanie bomby, no i pytanie, czy złapie go, no i pięknie. Jak na razie zadał trochę HP, ale nie czy wystarczająco, jak na razie mało i jeden i drugi zawodnik CT ma HP. Pytanie, czy to starczy, jak na razie tutaj się kręci w smoku sam Kapiszon. No i zobaczmy, no i szybki skosował Kapiszona, pięknie to zrobił. Teraz Chris odpowiada na Loczku. No pięknie to zrobili zawodnicy Terro. Podnosi sobie M-kę, podnosi sobie granaty. No i teraz Kapiszon teraz czeka tutaj. On z Free Fire'em, żeby sprawdzić, czy nie ma nikogo na blisko. To jest dobra szansa dla szybkiego, żeby tutaj oczywiście podejść i spróbować Free Fire'ować którąś pozycję. Teraz tutaj blisko było, żeby granat był wyciągnięty i był zdobyty frag. Pytanie, czy szybki tutaj złapie jeszcze jednego i drugiego zawodnika. No i pięknie robi to szybki, no coś pięknego. Ten zawodnik jest oczywiście w tym finale
można powiedzieć, że totalnym kotem. Jest oczywiście tutaj w gazie w tym finale, ratuje swoją drużynę i obity na skany. Zobaczmy tutaj, oczywiście Kapiszon ma też tutaj ciekawą pozycję do ogarnięcia, ale teraz zobaczmy, tutaj leci szybki na szybko, oczywiście wlatuje w loczka, no i teraz zobaczmy, musi oczywiście uważać na tego zawodnika, który będzie wychodził daleko tam od wyjścia Tero. Teraz jakieś skany tutaj niestety do 6 HP obijany jest, proszę ja was, szybki, ale czy on to zrobi, czy on to zrobi? Jak na razie na spokojnie próbuje to oczywiście zagrać. Szybki, no ale teraz czeka na jakąś laki głowę i szybki co robi? On to jest faktycznie dobry zawodnik, on to jest w gazie. Loczek, ale kurde, on tutaj jednak daje tak czy siak, łapie oczywiście tej szybkiego, który grał na blisko. No i teraz sam Chris, ale pięknie teraz Diglora. Podwojona jest pozycja tunelu, jak na razie Loczek na szybko będzie próbował tutaj zaskoczyć od pleców. Dobra, muszę tutaj oczywiście sprawdzać, co się dzieje na czacie. Plant leci od Loczka i zobaczymy. Paka jest podłożona, dobry tutaj dorzucony też smoke. Pytanie, czy tu będzie skanowanie tego stołu, czy też nie. Jednak nie spodziewał się tego The Chris. No i teraz jest tutaj szybki w klaczu, mało też czasu ma, nie ma też defuza, także no będzie ciężko, będzie musiał tego defuza podnieść. No i pytanie, czy tutaj dobrze zareaguje Loczek, niestety z problemami, ale robi to na szczęście i ugrywa 4. rundę. Także zobaczmy, jest tutaj w Loczek w klaczu pięknie dorzucony Nate. No i teraz zobaczmy, czy on będzie wiedział o tym zawodniku. Teraz dorzucony flash, będzie chciał tutaj troszkę przyszpącić oczywiście i przycisnąć tą pozycję, żeby sobie na pewno sprawdzić ten bobside, czy jest wolny. No i teraz zobaczymy, czy on tutaj to zrobi. Widział oczywiście już tego zawodnika za bobside'em. No i teraz zobaczymy, czy Loczek to zrobi, czy mu się to uda, czy również nie. No i pięknie robi to Loczek. Dobrze tutaj również Kapiszon obił. I oczywiście tak, shorta Loczek, ten palak również taki troszkę koślawy, ale ma tu plan Loczek, żeby spikować tego shorta. Dobrze robi to jednak szybki, dobrze to oczywiście szybki wyłapuje. Przeczytał, można powiedzieć, tutaj zagranie Loczka, jest ustawiony na tym szorcie, dobrze dorzucony też Nate, dużo HP, to wszystko oczywiście udało się tym zabrać. Kapiszon łapie szybkiego, tego, który miał najmniej HP, no i pytanie, czy to będzie koniec meczu, koniec turnieju i jednak oczywiście drużyna bez promila, nie ma skilla, wygrywa nasze spotkanie na mapie, oczywiście Province, i tym akurat akcentem można powiedzieć, że również wygrywa cały turniej o 3000 golda.